Klucz do gry otrzymałem od Ubisoft Polska i nie stanowi on gratyfikacji za przygotowanie recenzji. Wszystkie opinie w tym filmie są moimi własnymi. Na samym początku wspomnę, że nie grałem w pierwszą odsłonę Mario i Kurliki, więc nie wiem co tam było i czy było tak samo. Recenzuję tą część jak grę, w którą gram pierwszy raz. Krzychu, co ty? Ty i Mario? Jeszcze Kurliki? I to na Switchu? Cóż, przyznam, że nie spodziewałem się po grze wiele. Planowałem pograć chwilę z dość poważnym przeświadczeniem, że odbije się po kilku minutach. Jakie było moje zdziwienie, gdy poświęciłem grze ponad 40 godzin i stwierdzam, że gra jest świetna. No dobra, a te kurliki? Wbrew pozorom, irytujące kurliki znam bardzo dobrze, bo Oliwier oglądał wszystko, co wychodziło z tymi irytującymi istotami. Więc uniwersum mam opanowane, choć nie wiem, czy jest to powód do dumy. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja Mario plus Rabbids Sparks of Hope w wersji na Nintendo Switch. Zapraszam. Mario to hydraulik, który nie może narzekać na brak zajęć. Albo przeczyści rurę księżniczce Peach, znaczy rurę w zamkowym klopie oczywiście, albo zajęty jest ratowaniem świata. To drugie zadanie właśnie spadło na Mariana kolejny raz. Tajemnicza siła pokrywa światy czarną mazią. Prowodyrem tej niezbyt ciekawej sytuacji jest tajemnicza Kersa, która poluje na istoty zwane Sparks, a które wyglądają jak sympatyczne gwiazdki. Mario ze swoją świtą rusza na ratunek. Fabuła w Mario to zawsze jakaś na szybko sklecona historia, byleby było. Tym razem nie jest inaczej. Od prosta historyjka, aby usprawiedliwić nam poruszanie się po kolejnych planetach. Po kilku godzinach przestałem historię śledzić, bo jest to totalna sztampa. Choć twórcy starali się, aby każda planeta miała jakąś swoją mini-historię, nie jest to jednak nic, nad czym warto by się pochylać. Mario plus Rabbids Sparks of Hope to gra, która oferuje nie tylko spotkanie dwóch uniwersów, ale jest też grą taktyczną. I tak, widzę na waszych twarzach uśmiechy powątpiewania, ale dawno nie grałem w coś tak złożonego i dobrze zaprojektowanego, jeśli chodzi o system walki. Ale do tego zaraz wrócimy. Przed Marianem stoi 5 planet. Na każdej z nich musimy znaleźć 2 kryształy, które otworzą kolejną planetę i tak aż do złowrogiej Kersy. Planety są światami, powiedzmy, otwartymi, bo nie są one zbyt rozległe, ale możemy swobodnie sobie eksplorować, szukać znajdziek czy rozwiązywać czasami i nieproste zagadki, jak i bawić się w różne minigry. Celem jest nie tylko zebranie kryształów, które uzyskujemy w misjach fabularnych, ale i zbieranie specjalnych monet, za które kupimy power-upy czy otworzymy kolejne misje. Dodatkowo każda planeta posiada te wspomniane gwiazdki Sparks, które pełnią dość ważną funkcję podczas walki. Z czasem nasi podróżnicy dostaną specjalne narzędzia, które pozwolą tworzyć mosty czy odszukiwać ukryte obiekty. Bieganie po planetach to taki trochę typowy Mario, z tym, że nie można tutaj skakać. Niemniej, poza walką dodano trochę umilaczy i zbieranie kolejnych monet, jak i gwiazdek stało się dla mnie życiowym celem przez te kilka dni. Nasza ekipa to grupa dobrze znanych bohaterów. Obok Mario i Luigi mamy Kurlika Mario i Kurlika Luigi, jak i na przykład księżniczkę i jej kurlicze alter ego. Każda postać ma inne umiejętności. Dobór odpowiedniego zespołu stanie się kluczowy do wygrywania w walce. Nie będę omawiał wszystkiego, ale nakreślę pokrótce, z czym to się je. Na przykład Luigi to snajper. Ze swojego łuku może trafić przeciwnika z drugiego końca planszy. Co ciekawe, im większa odległość, tym większe obrażenia zadaje. Kurlik Luigi posiada dysk, który może razić kilku przeciwników pod rząd. Mario na przykład może wykonywać 2 strzały na turę i tak dalej, i tak dalej. Poznanie umiejętności każdego bohatera jest kluczowe, aby wychodzić zwycięsko z czasem trudnych pojedynków. Każda postać po walce zbiera punkty doświadczenia. Możemy przeznaczyć je na ulepszenie naszych postaci, co też jest niezwykle ważne. Całe szczęście, wszystkie postacie dostają expa po skończonej walce, a nie tylko te, które brały w niej udział. Każda z postaci obok swojej broni może mieć jeszcze przyczepione do siebie wspomniane gwiazdki. Na początku jedną, potem 2. Gwiazdki to takie czary. Jedna potrafi razić prądem, inna przywołuje potężnego sojusznika, a jeszcze inna ochrania sojuszników na danym obszarze. Jeśli zebraliśmy drużynę, czas na główne mięso
czyli walkę. Walka została świetnie zaprojektowana, jest tu sporo taktyki i myślenia. Granie na pałę dość szybko kończy się błyskawiczną anihilacją całej drużyny i musimy zaczynać od początku. Przed każdą walką możemy uleczyć naszą drużynę za standardowe monety, przy czym każde kolejne uleczenie kosztuje o 5 monet więcej, więc trzeba poświęcić trochę czasu, aby te monety zdobywać. Gdy wylądujemy na planszy, najważniejszy jest cel naszej misji. Nie zawsze musi to być zniszczenie wszystkich przeciwników. Czasami wystarczy przetrwać ileś rund albo dotrzeć do określonego miejsca. Także jeśli jest się sprytnym, czasami wydające się wręcz niemożliwe do wygrania pojedynki, możemy skończyć w 2-3 minuty, jeśli mamy odpowiednie postacie i na przykład dotrzeć do określonego celu bez uszczerbku na zdrowiu i bez oddania strzału. Dlatego warto czytać, jaki jest cel. Nasza drużyna ląduje na planszy. Na początku są to 2 postacie, potem 3. Teraz każda z nich może poruszać się swobodnie po dość ograniczonym obszarze. Podczas tej sekwencji możemy kryć się za przeszkodami, wykonać wślizg na pobliskich wrogach, który zabierze im minimalną ilość energii, lub użyć sojusznika, aby odbić się od niego i polecieć poza obszar naszego ruchu. Dana postać ma 2 punkty akcji. Mamy więc strzał z podstawowej broni, zadaje on największe obrażenia, ale jest tu pewien haczyk. Po strzale nasza postać nie może się już ruszać, dlatego przedtem warto skorzystać z broni lub mocy dodatkowej, która dla każdej postaci jest inna. Może to być wypuszczenie robokurlików przez Bowsera, które automatycznie co turę będą podążać do najbliższego wroga. Może to być uleczenie, czy moje ulubione Starring, które ma Mario i Luigi. To pewnego rodzaju radar, który wykrywa ruch. Jeśli przeciwnik podczas swojej tury wlezie w zasięg radaru, nasza postać automatycznie wykonuje potężny strzał w jego kierunku. Możemy też użyć gwiazdki, czyli czegoś na zasadzie czaru. Na przykład nasza broń może zadawać strzały napełnione energią jakiegoś żywiołu lub na przykład nas uleczyć, czy dać ochronę na jedną turę. Ostatnią rzeczą jest użycie przedmiotu z kieszeni. Te można znaleźć na planetach, ale są niezwykle rzadkie, lub kupić w sklepie, ale są też dość drogie, więc używanie przedmiotów lepiej zostawić na wyjątkową okazję. Niemniej, każda podjęta decyzja zabiera nam 1 punkt akcji. Do tego trzeba pamiętać o tym, że przeciwnicy też mają swoją turę ruchu, więc trzeba swoje ruchy przemyśleć tak, aby nie stać w szczerym polu wystawionym na ostrzał, bo konsola wykorzystuje bezlitośnie wszystkie błędy gracza i nie ma tutaj taryfy ulgowej. Dorzucono jeszcze fajny patent. Przeciwnicy nie są głupi, chowają się za przeszkodami. Jeśli przeszkoda całkowicie go zakrywa, strzał będzie niecelny, ale uszkodzi przeszkodę. Jeśli przeszkoda sięga do pasa, mamy 50% szans na trafienie. Naprzeciw nam stają przeciwnicy. Tutaj również wykazano się inwencją i nie jest to typowe mięso armatnie. Mamy snajperów, wkurzające duchy, które blokują nam strzały albo wrzucają ochronę na sojuszników. Ciekawe są ogromne koty, które po każdym otrzymanym strzale biegną do osoby, która strzelała kilka kroków. Poznanie taktyki każdego z przeciwników jest ponownie kluczowe. Na przykład gumbasy w garnkach są zasadniczo nieśmiertelne. Trzeba je wślizgiem przewrócić na plecy i wyrzucić poza planszę. Problemem jest to, że mają dość długi zasięg w swojej turze, więc trzeba tak wycyrklować, aby nie zdążyły dopaść naszego bohatera, ale aby znalazły się w polu ruchu naszego bohatera w naszej turze. Przeciwnicy potrafią nieźle flankować, używają swoich umiejętności i czasami walki stają się trudne. Czasami musiałem się porządnie napocić, aby walkę wygrać, ale satysfakcja była ogromna. Dodatkowym smaczkiem są jeszcze ataki, nazwijmy to łączone. Przedstawię to na przykładzie. Przeciwnik, na którym wykonujemy wślizg, podlatuje do góry, a więc się rusza. Jeśli wcześniej ustawiliśmy na którymś bohaterze radar, ten automatycznie do niego strzeli, nawet jeśli wykorzystał wszystkie punkty ruchu, co czasami może być wręcz niepożądane. Kolejną ciekawostką jest fakt, że nasz bohater, jeśli straci energię, jest wyłączony z walki. Nie można go ocucić. Dopiero dużo później pojawi się odpowiednia gwiazdka, która to umożliwi. Więc strata czasami jednej postaci w walce może przekreślić szansę na zwycięstwo. Jeśli chodzi o taktyczną stronę walki, przyznam, że jest to zaprojektowane genialnie. Jasne, mogą zmylić nas głupkowate kurliki czy sympatyczny design, ale pod tą infantylną oprawą kryje się niezwykle głęboki i przemyślany system, jakiego próżno szukać w innych tego typu produkcjach. Choć z wcześniejszych słów może się wydawać to aż nazbyt skomplikowane, system dość szybko wchodzi w krew, ale ciągle uczymy się nowych niuansów i taktyk.
taktyk. Bardzo często wprowadzenie nowego rodzaju przeciwnika zmusza nas do zmiany ulubionego składu i zupełnie innego podejścia do walk. To fajna sprawa, bo ani razu nie miałem wrażenia, że mam Dream Team, który poradzi sobie w każdej sytuacji. Nie jest to tak, że co walkę trzeba żonglować zespołem. Bardziej odnosi się to do przeciwników na danej planecie, którzy wymagają innego podejścia. To, czego mi brakowało, to możliwości zapisywania danego zespołu, aby za każdym razem ręcznie nie zmieniać swoich ziomków, tylko wybrać zapisany wcześniej schemat drużyny. Mocno by to ułatwiło zarządzanie. Po skończonej walce dostajemy trochę expa, który potem zamienia się na punkty doświadczenia. Te możemy przeznaczyć na rozbudowę bohaterów. Zasięg chodzenia, możliwość używania większej ilości strzału na radarze na turę. Jest tego dużo i dawno nie widziałem tak dobrych drzewek doświadczenia. Po prostu każda umiejętność jest przemyślana i co więcej przydatna i ciężko się zdecydować, którą najbardziej potrzebujemy, bo najlepiej byłoby mieć je wszystkie. Z wad wymieniłbym dość chaotyczne zarządzanie w menu. Jest to co prawda dobrze opisane, ale z menu wyboru członków zespołu nie możemy ich od razu ulepszyć. Jest to w zupełnie innej zakładce. Za dużo tutaj klikania, można to było usprawnić. Początkowo cały czas myliłem się w zakładkach. Szukałem a to upgrade'u gwiazdek, a to zamiast upgrade'u postaci zmieniałem skład zespołu. Faktycznie tutaj można było nad tym popracować. Rozumiem, że gra oferuje sporą liczbę możliwości, ale można było to zrobić łatwiej i sprawniej. Jeśli chodzi o oprawę, cóż, jest switchowa. Nie mogę powiedzieć, że jakoś zachwyca. Raczej jest na poziomie gier z PlayStation 3, ale jest ok. Przede wszystkim jest czytelne. Wielka szkoda, że gra nie dostała spolszczenia. Dla młodszych graczy byłoby to sporym ułatwieniem, zwłaszcza, że z początku ogarnięcie wszystkich technik trochę zajmuje. Szkoda też, że gra nie posiada pełnego dubbingu, już nawet pal licho ten polski, ale po angielsku postacie też dość niechętnie gadają. Raczej mamy suchy tekst. Tego typu numery były dobre 20 lat temu, a nie w 2022. Tutaj niestety spory minus. Mario plus Rabbids Sparks of Hope to gra, która dla mnie była niezwykłą niespodzianką. Wessało mnie momentalnie i nie odłożyłem gry, dopóki nie zrobiłem jej niemal na 100%, co jest ewenementem u mnie, jeśli chodzi o gry z Mario. Nie jest to też gra dla najmłodszych. Widziałem, że Olivier próbował w to grać, ale już na pierwszej planecie było za dużo do ogarnięcia i nie mógł sobie poradzić. Zadziwiające było dla mnie to, że ja, stary koń, tłukłem jak szalony w Sparks of Hope i tym bardziej było zadziwiające, jaką satysfakcję przynosiła mi gra. W mojej opinii to jedna z najlepszych gier z Mario, w jakie grałem. Bawiłem się doskonale. Każda walka to łamigłówka, czasami na kilkanaście minut, czasami na kilkadziesiąt sekund. Nie wiem, jaki sukces osiągnęła część pierwsza, choć podejrzewam, że była w cieniu klasycznych platformerów z kurduplowatym wąsaczem. Sparks of Hope to gra dla starszego gracza, który poświęci czas, aby zrozumieć zasady i taktyki, które gra oferuje, a te są jak na, wydawałoby się, infantylną oprawę, dość zaawansowane. Tak czy tak, sympatyczna grafika niech was nie zwiedzie. To bardzo dobra gra taktyczna, która sprawi masę radochy i weźcie was na długie godziny. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a.